Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Dzisiaj bardzo luźny, bardzo śmieszny temat, bo potrzebuję tego. Chcę też, żeby w ogóle te odcinki były zróżnicowane, żeby gadać zarówno o takich lekkich rzeczach, jak i o takich poważnych rzeczach. Więc dzisiaj studencki foodbook, czyli czym żywią się studenci. Słuchajcie, studia rządzą się swoimi prawami niemal pod każdym względem, ale pod kątem jadłospisu to już jest w ogóle kosmos. Każdy, kto był na studiach i mieszkał poza domem rodzinnym przynajmniej raz w życiu, zjadł stereotypową potrawę studencką. I ogólnie jest ich ogrom, naprawdę jest ich cała masa. Bo w sumie kuchnia studencka polega na eksperymentach. Polega to na wykorzystywaniu resztek z lodówki i tworzeniu czegoś z niczego. No ogólnie tak jest w większości przypadków i w ogóle poprosiłam ludzi na Instagramie, żeby napisali mi, z jakimi smakami kojarzą im się studia, co jedli na studiach albo co jedzą, jeżeli dalej są na studiach. To, co zobaczyłam, to był hit totalny. Nie no, ja wam dam tyle inspiracji tutaj, pomysłów i eksperymentów, że to jest hit. Zrobiłam sobie dosłownie listę potraw studenckich na bazie tego, co sama gotowałam, to jest bardzo duże słowo, ale przyrządzałam, albo co ludzie mi napisali, no i wam opowiem o tym, jak żywią się studenci. I zazwyczaj są to biedni studenci, którzy oszczędzają każdy grosz na wszystkim, na czym się da. I to nie jest nic złego, takie jest życie, okej? Dlaczego w ogóle wpadłam na pomysł nagrania takiego filmiku? Bo po pierwsze już studiowałam 3 lata. Więc trochę mam doświadczenia ze studencką kuchnią. A po drugie, gadałam z pewną bliską sobie osobą ostatnio i wysyłaliśmy sobie głosówki. No i ten człowiek do mnie wysyła głosówkę. Pozdrawiam cię serdecznie w ogóle. Wysyła mi głosówkę, że on sobie robi łososia, frytki, takie nie na oleju, takie z małą ilością oleju, sos czosnkowy do tego i sobie myślę, co? Ja w tym samym czasie wracałam do domu odgrzać parówki w mikrofali. Miałam takie, jak ci się człowieku chce? Przecież ty też jesteś studentem. No i uznałam, że trochę się wgłębię w ten temat kuchni studenckiej. No i powiem wam, to był bardzo dobry pomysł. Zacznijmy sobie od makaronów, które są absolutną klasyką kuchni studenckiej. I makarony są o tyle wdzięczne, że można je zrobić na przeróżne sposoby. Ja ogólnie jestem wielką fanką makaronów i robiłam w swoim życiu studenckim po prostu ogrom rodzajów makaronów. Eksperymentów tam było co niemiara, ale oczywiście ludzie najbardziej pamiętają mój makaron z sosem czosnkowym z takiej tubki, wiecie? Wyciskany na patelnię, jeszcze tam była podsmażona cebulka i chyba trochę sera dałam. To było dobre. I nie żałuję, że to zrobiłam, okej? Nie żałuję. To był jeden z moich studenckich eksperymentów, a drugi, który bardzo dobrze pamiętam, który się zadział w sumie, nie wiem, z 2 miesiące temu, to był makaron z sosem, który smakował jak pomidorówka. Autentycznie, kupiłam sobie passatę. Kupiłam passatę pomidorową i mówię, a dodam do tego śmietany. I nie wpadłam na to, że passata i śmietana razem stworzą smak à la pomidorówka. I dosłownie miałam jakby pomidorówkę z makaronem, tylko że makaron z sosem o smaku pomidorówki. Ale to było dobre. Ja w ogóle tyle tego sosu zrobiłam, że ja go jadłam przez 4 dni. I w ogóle tam dodałam sobie jeszcze taką szynkę. Miałam taką szynkę w kawałku i ją pokroiłam w kostkę i dodałam do tego sosu. I jeszcze dałam starty ser na górę. To było naprawdę cudowne i przepyszne. No ale teraz czas na eksperymenty, które przysłali mi widzowie i bardzo za to dziękuję, bo jest grubo. Zaczynamy klasycznie. Makaron z pesto. Też jadłam. Spoko. Makaron z pesto i kukurydzą. Nie jadłam takiego nigdy. Ale w sumie może to być dobre. Raz koleżanka zrobiła dla nas makaron z pesto, takim ze słoika i ze słonecznikiem i to było przepyszne. I jeszcze jeden raz zrobiłam sobie sama pesto własnoręcznie, trochę wyszło za gorzkie, no ale je zjadłam. I do tego były też pomidorki czy papryka? Papryka, bo kiedyś dodałam pomidorki. No to widzicie, ja też eksperymentowałam z pesto. Jest jeszcze tutaj makaron z jajkiem smażony. Carbonara wersja studencka. Dalej, makaron rurki, czyli taki penne, z sosem pomidorowym ze słoika, starty żółty ser
i jajko na miękko przecięte na pół na wierzchu. Słuchajcie, to już jest po prostu ekstrawagancja studencka. Nie, naprawdę, i mówię to całkowicie szczerze. To musiało być serio przepyszne. Ale moje ulubione na koniec, które też praktykowałam, makaron z parówkami. Ja sobie dosłownie czasem robiłam makaron i robiłam fix, taki wiecie, z torebki i do tego dodawałam parówki pokrojone. Słuchajcie, parówki to jest ogólnie też klasyk kuchni studenckiej. Tak jak już wspominałam wcześniej, ja bardzo często grzeję po prostu parówki w mikrofali. Albo jem na zimno, jak mi się nie chce ich grzać, bo też są takie dni. Ale jak ja zobaczyłam, że ktoś mi napisał, że przekąską studencką mogą być parówki na zimno moczone w dipie, którym jest serek danio-waniliowy, to ja miałam po prostu taki, wiecie, pure shock. Naprawdę, na to bym nie wpadła. Także tutaj naprawdę odważnie, patrząc na połączenie smaków i połączenie produktów, naprawdę bardzo odważnie. No ale przejdźmy do klasyki, czyli parówki z serem na przykład. O, ja też sobie kiedyś robiłam jajecznicę z parówką, to żeby nie zapomnieć też o tym. Oczywiście klasyczek, parówki z czajnika. Ludzie myślą, że to są tylko memy. Of course not. Of course not. Ja nigdy tego nie zrobiłam, ale ludzie serio grzeją parówki w czajniku. I totalnie to szanuję, serio. Tylko że bardzo się zaczęłam śmiać przy tym, jak ktoś mi napisał, że później tą wodę po parówkach z czajnika wykorzystał do zrobienia herbaty, żeby nie marnować wody. I jako studentkę to mnie absolutnie nie dziwi, ale ogólnie śmiesznie brzmi, ale serio, nie dziwi mnie to. Nie dziwi mnie to. Idąc jeszcze do przepisów z parówkami, ja kiedyś na pierwszym i drugim roku studiów robiłam obsesyjnie tortillę z parówką. I ja wam dosłownie podam teraz przepis. To było tak, kładłam sobie tortillę na blacie w kuchni. I jak macie koło, to na środku, jakbyście chcieli przeciąć to koło na pół, to tam wzdłuż tej linii układałam jeden plasterek sera topionego w plastrach, takiego wiecie, takiego najbardziej chamskiego sera. Oczywiście najpierw go przełamywałam na pół, ten jeden plasterek i kładłam jedną połówkę nad drugą, żeby wyszła taka linia właśnie w połowie tej tortilli. Potem na właśnie ten pasek sera nakładałam pasek keczupu, ewentualnie jakiegoś sosu czosnkowego, jak miałam w domu. I potem na krańcu tortilli kładłam parówkę i zawijałam parówkę w tą tortillę. I wychodził taki rulon, który możecie sobie wziąć do ręki i to dosłownie taka rurka z parówką w środku. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale ja to robiłam nagminnie. I to nie było złe, to było dobre, ale mi się już znudziło. Kolejny klasyczek kuchni studenckiej to są zupki chińskie. I wiadomo, też w domu mam, ale dostałam informację o 2 przepisach, które są niczym ramen, ale wersja budżetowa. Pierwszy z nich to taki dosyć klasyczny. Zupka chińska curry, ostra, z jajkiem na twardo. Według mnie pomysł świetny. Ale drugi przepis jest tak odklejony, że chyba nawet ja bym na to nie wpadła, więc naprawdę szapoba dla osoby, która mi to przysłała. To znaczy, to nawet nie był stricte jej przepis, także szapoba dla osoby, która wymyśliła ten przepis. Słuchajcie, makaron z zupki chińskiej plus kukurydza i parówka z masłem i keczupem. Co jest? Nie wiem, może to jest dobre, ale ja bym się chyba tego nie odważyła spróbować. To be honest. No ale na chwilę odejdźmy sobie od budżetowych, odklejonych rzeczy, bo oczywiście są też odłamy kuchni studenckiej, w której są dania robione na bogato. I ja wam powiem, co znaczy na bogato w kuchni studenckiej. Filet z kurczaka i ziemniaki. To było podesłane przez jedną osobę i oczywiście też praktykowałam filet z kurczaka, ale taki z garmażerki, już wiecie, usmażony, tylko trzeba go odsmażyć jeszcze raz. Chyba też były kopytka z garmażerki, albo na przykład jakieś kluski śląskie z garmażerki. W ogóle pyzy, na przykład mrożone z mięsem, to też był akurat klasyk mojej studenckiej kuchni. Ale jeżeli chodzi o moje rzeczy robione na bogato, to moim popisowym daniem były kotlety warzywne. Zrobiłam je chyba 3 razy w życiu, ale ludziom smakowały, więc spoko. No i jeszcze w pewnym momencie robiłam sobie sałatki. Właśnie z tym filetem z kurczaka.
tym z garmażerki. Tym wiecie, na pół już usmażonym. To dosłownie było tak, że ja kupowałam miks sałat już gotowy, kupowałam jakąś paprykę, pomidorki koktajlowe czy truskawkowe takie, bo ja lubię pomidorki takie małe i do tego kupowałam jakiś sos i tego kotleta i odsmażałam kotleta i wszystko co trzeba było to kroiłam, sałatę wrzucałam, dodawałam sosu, wszystko mieszałam. Sałatka jak znalazł, słuchajcie, naprawdę, czego chcieć więcej? Ale może już teraz przejdźmy sobie do tych bardziej budżetowych rzeczy. Tutaj będą zarówno klasyki, jak i rzeczy, o których nigdy nie słyszałam. A zacznijmy sobie od tego, że oczywiście ulubionym sklepem studentów jest Żabka. Nie mówię, że wszystkich studentów, ale umówmy się. Każdy, kto był studentem, przynajmniej parę razy w życiu miał takie: dobra, nie chce mi się gotować, idę po obiad do Żabki, czy po cokolwiek do Żabki. Więc tutaj oczywiście mamy podesłane przez widzów propozycje kuchni studenckiej, bułka czosnkowa z Żabki, panini z Żabki, hot dog z Żabki. Ja bym dodała jeszcze pizzę z Żabki, kebaba z Żabki też, ale to takie, on jest średni, więc niezbyt lubię, ale może ktoś lubi. Dodałabym jeszcze bagietki z Żabki. Moje dwie guilty pleasure bagietki to jest Cezar i Hot Strips. No i jeszcze kanapki trójkąty z Żabki, to oczywiście też jest moje guilty pleasure, ta kanapka Cezar. Ale wychodząc poza Żabkę. Oczywiście klasykiem mogą być tosty. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który będąc na studiach nigdy w życiu nie zrobił sobie albo nie przywiózł z domu tostów. Za każdym razem, jak zjeżdżałam do Tomaszowa, to moja mama robiła mi obowiązkowo tosty z serem i szynką. I zabierałam takich 20 tostów do Krakowa. I to była tradycja wręcz. Ktoś jeszcze powiedział, że robił sobie tosty z camembertem, więc to już wiecie, to jest już ekstrawagancja. No ale why not? Ktoś jeszcze napisał o drożdżówkach i mnie nie dziwi, że to był jego klasyczek studencki. Warzywa na patelnię, to też jest klasyczek studencki. Tofu, to był mój na pewno klasyczek studencki. W pewnym momencie kupowałam ciągle tofu wędzone i je kroiłam w kostkę, albo w plastry i na kanapkę, albo w kostkę do makaronu, gdziekolwiek, naprawdę. Totalnie szanuję tofu jako klasyczek studencki, ale mamy też na przykład piękny przepis na ryż z przyprawami. Dosłownie, ryż z przyprawami. Naprawdę wow. I ja tego nie mówię nawet ironicznie. Serio! Ja jestem w szoku, że tej osobie się chciało gotować ryż. Oczywiście nie zapominam też dodać o tym, że ewentualnie jest jajko sadzone do tego ryżu z przyprawami. Paluszki rybne i groszek z marchewką to też jest taki klasyczek. Ktoś jeszcze napisał, że piwo i papieros na śniadanie. Zdarzyło się. Kolejny przepis, który jest podobny do mojej tortilli z parówką, tylko jest wegetariański, bo nie ma mięsa. Naleśnik z plastrem żółtego sera, keczupem i bazylią. Why not? To mogło być serio dobre. Ale jak zobaczyłam, że ktoś jadł chleb z Magii, to miałam takie: co jest? Serio, ja serio szanuję. I nie wiem, jakby to mogło smakować. Ja nie wiem, skąd student ma mieć Magii w domu. Przez 3 lata studiowania ani razu nie kupiłam Magii. I moja mama mi też nie kupiła Magii, bo nigdy nie chciałam. Bo nigdy nie pomyślałam o tym, że można to kupić. Teraz mam tylko dlatego, że dziewczyna, która wcześniej mieszkała w tym pokoju, po prostu zostawiła mi niektóre przyprawy. O, tutaj mamy coś ciekawego, bo kajzerki oczywiście też są, wiecie, takim klasyczkiem studenckim. I mamy kajzerkę z mortadelą z Biedronki i sosem czosnkowym Madero. To musiało być pyszne. I mówię to szczerze, ja też kupowałam sobie jakąś wędlinę, w sensie nie mortadelę, ale też taką, wiecie, jedną z tańszych wędlin miałam w domu i dawałam sobie wędlinę na kajzerkę i dawałam na to sos czosnkowy. Wiecie, jakie to było przepyszne? Ktoś mi jeszcze napisał, że robił sobie pire ziemniaczane z proszku. Nigdy nie próbowałam, ale podobno jest tanio, szybko i smacznie, więc może kiedyś spróbuję. Mrożona pizza, kolejny klasyk, jeżeli ktoś używa piekarnika, bo ja piekarnika nie używam. Ja nie ufam sobie na tyle w kuchni, żeby używać piekarnika gazowego. Gdyby był elektryczny, to jeszcze. Ale za to dużo używam mikrofali, wracając znowu do wątku parówek z mikrofali. Ja robiłam dużo rzeczy w mikrofali. Słuchajcie, ja dosłownie wczoraj, dzień przed nagraniem tego filmiku, położyłam sobie plaster sera na chleb. 3 takie kanapki se zrobiłam i dałam do mikrofali, żeby ser się trochę roztopił. Na to później dałam ketchup
i miałam piękne budżetowe zapiekanki. Kiedyś jeszcze robiłam wersję z salami, że dawałam ser i salami na kanapki, w sensie na chleb lub bułki. I dawałam to do mikrofali. No i na koniec bardzo śmieszny akcent, bo pewna osoba napisała do mnie, że zjadła pasztet łyżką. A ja odpowiem, że ja zjadłam szynkę konserwową taką w puszce, taką małą szynkę drobiową, widelcem. I w sumie wiele razy jadłam tak szynkę, tak po prostu samo, bo mi się nie chciało nic robić, nie? Nic gotować, nic przygotowywać, wiecie, nie robić żadnych kanapek nawet. Po prostu wzięłam sobie szynkę, widelec i zjadłam. I co to za problem? Dawajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze macie przykłady kuchni studenckiej i czy którykolwiek z tych przepisów Was zadziwił albo może zainspirował. A ja tymczasem się żegnam i idę dalej ogarniać życie i zjeść kolejne studenckie danie. Trzymajcie się. Love you so much.